Czy byłeś już w Paryżu, a w Krakowie albo Gdańsku? Pewnie wiesz, że niedawno temu wybrałam się na wycieczkę do Rzymu po raz pierwszy w życiu. 4 pełne dni to strasznie mało czasu na zwiedzanie wiecznego miasta, ale coś trzeba było zaplanować. Chciałam do maksimum wykorzystać ten czas i zwiedzić tyle, ile można w tak krótkim czasie. Pomysł na taką wycieczkę miałam w swoim kajeciku już od jakiegoś roku, ale to był taki mglisty pomysł, marzenie. Nie było żadnego planu, a samą decyzję o wyjeździe podjęłam spontanicznie i miałam mało czasu tak naprawdę na przygotowania. No ale coś trzeba było wybrać z tego miliona atrakcji i żeby tak na maksa ten czas wykorzystać, upakować jak najwięcej wrażeń. 4 pełne dni, 4 zaledwie, to naprawdę bardzo, bardzo niewiele, więc postanowiłam również dzień przyjazdu i wyjazdu wykorzystać na zwiedzanie. Małe rozeznanie w necie zrobiłam. Dowiedziałam się, że w Rzymie występują tak zwane bilety łączone na kilka atrakcji, połączone na kilka atrakcji i one są tańsze niż gdyby kupować pojedyncze. I na przykład do Koloseum można kupić bilet, który również uprawnia do wejścia na Palatin i na Forum Romanum. Obczaiłam, że ten bilet jest ważny 24 godziny, a do samego Koloseum trzeba się stawić o konkretnej godzinie konkretnego dnia. Ale że bilet jest ważny 24 godziny, to można te dwie pozostałe atrakcje zwiedzić po Koloseum albo przed Koloseum. Mój chytry plan był taki, że kupuję bilet do Koloseum na dzień następny po przylocie. A w dniu przylotu, czyli przed wstępem do Koloseum, zwiedzę sobie te dwie pozostałe atrakcje. Będę miała taką elastyczność na wypadek, gdyby się samolot opóźnił, gdybym się zgubiła w drodze do hotelu, żebym miała to na następny dzień, już na konkretną godzinę, a w dniu przylotu po prostu jak mi wyjdzie, zobaczę tyle, ile się uda. No więc ten mój chytry plan był taki, że Koloseum zobaczę następnego dnia, a w dniu przylotu pójdę sobie na Forum Romanum i na Palatyn. Dumna z siebie, że tak sprytnie to sobie obmyśliłam, przystępuję do rezerwowania biletu i zakupu. Wszystko sprawdzone. Co, gdzie, jak, za ile, żeby nie przepłacić. Kliknęłam, potwierdziłam, zapłaciłam i nie zauważyłam, że wpisałam złą datę. Wpisałam datę dnia przylotu, czyli właśnie to, czego chciałam uniknąć, żeby się nie śpieszyć, żeby mieć tą elastyczność, bo nie wiadomo w podróży, czy coś się nie wydarzy, czy ja rzeczywiście na tą godzinę będę w stanie dotrzeć. No i myślę sobie, no pięknie. Tyle z mojego, co sobie poplanowałam. Na szczęście bilet kupiłam ten taki tani, nieprzepłacony i pomyślałam sobie, no trudno, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to będę musiała najwyżej kupić drugi bilet. Na szczęście za 18 euro, a nie 80, bo takie też są. Samolot przyleciał punktualnie, chyba nawet ciut przed czasem. Autobus do miasta znalazłam bez trudu, nawet się załapałam na ten wcześniejszy niż miałam rezerwację. Jest pięknie, wszystko się dobrze układa. Z dworca autobusowego do hotelu GPS mi mówi, że jest 15 minut spacerkiem. Czasu miałam zapas. Piękna, słoneczna pogoda. 18 stopni w lutym. Walizkę mam lekką, no to zrobię sobie spacerek. Mam w końcu GPS, to zaprowadzi mnie do hotelu. No i co się stało? Mój GPS zwariował w obcym mieście. Kiedy minęło te 15 minut, to już powinnam być w hotelu, a on mi pokazuje, że zostało mi jeszcze 12, to wtedy tak coś mnie tknęło, że może coś jest nie tak, ale pomyślałam sobie, dobrze, jeszcze kawałeczek przejdę, on złapie sygnał, zasięg i się wyprostuje, już mi wtedy powie, w którym kierunku mam iść. Zapytać się po drodze nie za bardzo było kogo, bo tam byli sami turyści. No i tak mnie ten GPS poprowadził, że zrobiłam sobie piękny spacerek. Z dworca, z walizeczką, doszłam prawie do Forum Romanum, czyli w przeciwnym kierunku niż mój hotel. Cały spacerek z 15 minut wydłużył się do 1,5 godziny. Bateria w telefonie już prawie całkowicie padła, no bo GPS ją zeżarł, a nogi mnie już bolały, zanim zaczęłam tak naprawdę zwiedzanie, ale do hotelu dotarłam. Tam w tym hotelu wręczono mi mapę. Och, jak ja lubię analogowe mapy, one nie są zależne od baterii. Wytłumaczono co, gdzie, a zwłaszcza jak dostać się do Koloseum
nie piechotą, bo ja już miałam dosyć spacerków. To wprawdzie 20 minut na piechotkę, ale ja już nie chciałam spacerować. Nawet baterię w tym hotelu zdążyłam podładować trochę, żeby starczyło na zrobienie foteczek w Koloseum. Udało się. Dotarłam do Koloseum na czas, mimo tych wszystkich zakłóceń. Kolejka do wejścia, kolejka potem do security, a potem już tylko podziwianie. Dzień lutowy, piękny, ciepły, słoneczny. Słoneczny. A gdzie są moje okulary? Zwykle są tu, ale nie było ich tam. Gdzieś zniknęły. Ale gdzie? Ja nie kupię swoich rzeczy, także z trudem byłam sobie w stanie wyobrazić, gdzie ja mogłam je ewentualnie zgubić, zostawić. No i teraz gonitwa myśli. Zostawić, machnąć ręką, czy wracać się po te okulary? No, w takim słonecznym mieście jak Rzym, to okulary przez te kilka dni na pewno mi się przydadzą. A tak właściwie to nie wytrzymam bez nich, bo słońce, mimo że to luty, razi. No i teraz się łamię sobie głowę, gdzie ja je mogłam zostawić. Raz przysiadłam na ławeczce, żeby but zawiązać i wtedy mi upadł plecak, ale ja chyba do plecaka tam okularów nie chowałam. Mówię, no to gdzie jeszcze? Druga opcja, no to security. Tam coś musiałam zdejmować, one mi chyba też spadły, ale wydawało mi się, że je zabrałam. Ale zabrałam czy nie zabrałam? Chyba czy na pewno. Dotarłam do samego wyjścia z Koloseum i tam się pytam pracowników Koloseum, jak dojść do wejścia, bo ja chyba gdzieś tam musiałam zgubić okulary. A oni mi mówią, bardzo uprzejmi są, żebym zaczekała, że oni zadzwonią, zapytają, bo sama to ja i tak nie mogę wrócić tam do wejścia. No i tak sobie czekam i myślę sobie, no dobra, jak je zgubiłam na security, to je znajdą. Ale jak zgubiłam je na tej ławeczce, to jak ja im wytłumaczę, która to ławeczka była? No więc chyłkiem wycofałam się tak, żeby mnie nie widzieli, żeby mnie stracili z oczu ci pracownicy Koloseum i ruszyłam w przeciwnym kierunku zwiedzania, żeby odzyskać moje okulary. Dotarłam do tej ławeczki, tam ich nie było. No to idę, cofam się jeszcze bardziej do tego security idę. Tak, mówią, że widzieli coś, mam iść za nimi. Okulary się znalazły, a ja miałam jeszcze w Koloseum, to był taki dzień nadmiarowych kilometrów, bo w Koloseum też zrobiłam 2 rundy, w tym jedna była dobrowolna. Morał z tej bajki jest taki, że plan planem, a życie życiem. Zawsze nam coś zakłóci nasze plany, no i to trzeba po prostu przyjąć do wiadomości. To są tylko zakłócenia i można i trzeba tym zakłóceniom nie pozwolić na rezygnację z tego, co chcemy osiągnąć, do czego chcemy dojść, co chcemy dostać, mieć, zobaczyć, co chcemy uzyskać. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w następnym wideo.